Atlas, najlepsza marka budowlana w Polsce i marka najbardziej przyjazna fachowcom. Szybko schnący podkład cementowy Atlas Postar 20. Prace przygotowawcze. Przed wykonaniem podkładu podłogowego należy zapewnić oddzielenie go od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania. Służy do tego profil dylatacyjny podłogowy Atlas z fartuchem foliowym. Profil montujemy do ścian za pomocą naklejonej fabrycznie taśmy samoprzylepnej, tak, aby sięgał powyżej górnej powierzchni warstwy wykończeniowej podłogi. W miejscu przyklejania ściany warto wcześniej odpylić i zagruntować. Na warstwie izolacji termicznej bądź akustycznej fartuch foliowy powinien zostać wywinięty bezpośrednio na płyty izolacyjne, tak, aby folia zabezpieczająca znalazła się na wierzchu fartucha. Zapobiegnie to podwijaniu się folii i wpływaniu pod nią zaprawy. Do wykonania podkładu pod płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i dywanowe, panele, gdy czas odgrywa duże znaczenie, można zastosować Atlas Postar 20. Jest to szybko schnący podkład podłogowy. Wykonanie dalszych prac umożliwia już po 5 dniach. Ma gęsto plastyczną konsystencję ułatwiającą rozprowadzenie masy i uzyskanie poziomej powierzchni gotowego podkładu. Dobrze przewodzi ciepło. Nadaje się do wykorzystania jako podkład z ogrzewaniem podłogowym. Do zastosowania wewnątrz w pomieszczeniach suchych i mokrych oraz na zewnątrz. Przygotowanie zaprawy. W celu przygotowania zaprawy materiał z worka należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody w proporcji 25 kg suchej mieszanki na około 2,3 litra wody, a następnie wymieszać za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut. Wykonanie podkładu. W uzyskaniu równych powierzchni podkładu lub posadzki pomaga zastosowanie np. metalowych listew kierunkowych. Listwy powinny być tak osadzone, aby grubość podkładu odpowiadała założonej wielkości i w żadnym miejscu nie była mniejsza od wartości minimalnej, przyjętej dla danego układu konstrukcyjnego. Dla podkładu pływającego jest to minimum 4 cm. Listwy układamy na plackach lub pasach z zaprawy i wyznaczamy górny poziom podkładu. W ustaleniu położenia listew można posłużyć się poziomicą laserową i miarą. Osadzamy w ten sposób najpierw skrajne listwy, a następnie środkowe. Poprawność ustawienia dodatkowo sprawdzamy za pomocą łaty mierniczej. Wykonanie podkładu. Przygotowaną zaprawę wykładamy w pola robocze za pomocą kielni, łopaty lub wyrzucając z pojemnika. Wyłożoną zaprawę wstępnie wyrównujemy za pomocą kielni. Wykonanie podkładu rozpoczynamy od skrajnego pola, a następnie kolejnych w kierunku do wyjścia. W celu zagęszczenia masy oraz dokładniejszego jej rozprowadzenia ubijamy ją kielnią lub pacą. Można też zastosować łaty wibracyjne. Nadmiar zaprawy ściąga się po listwach ruchem zygzakowatym. Założone pole technologiczne należy wypełnić i wyrównać w czasie około 30 minut. W trakcie postępu prac przestawiamy listwy wyznaczające poziom podkładu, a bruzdy po nich od razu wypełniamy zaprawą. W zależności od potrzeb powierzchnię podkładu można pozostawić chropowatą, zatrzeć pacą styropianową lub zagładzić pacą stalową. Pielęgnacja i możliwość wykonania okładzin. Świeżo wykonany podkład należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy w zależności od potrzeb należy powierzchnię zraszać wodą lub przykryć folią. Odpowiednia pielęgnacja prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu, ale wydłuża również proces wysychania. Czas wysychania podkładu zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Wchodzenie na podkład można rozpocząć po około 24 godzinach. Wykonywanie dalszych prac po 5 dniach.